Cześć, witam wszystkich na kanale Fotografia Analogowa. Dzisiaj chciałbym dzięki uprzejmości pana Milosława zaprezentować Ci pierwszą lustrzankę autofokus Nikona, czyli Nikona F501. Znaczy, z tą pierwszą lustrzanką autofokus Nikona to należy ostrożnie mówić, ponieważ w 1971 roku Nikon zaprezentował prototyp obiektywu autofokus z wbudowanym wewnątrz silnikiem. Prototyp polegał na tym, że obiektyw miał wbudowany silnik, a sterowanie miało odbywać się z korpusu, czyli tak jak we współczesnych wszystkich aparatach. Projekt jednak nie szedł do produkcji, ponieważ silniki, które można było wbudować w ten obiektyw, były trochę za duże. I dlatego projekt został odłożony na następnych, powiedzmy, 10 lat, ponieważ dziś około roku, na początku lat 80. wrócił. Okazało się, że możemy zrobić mniejsze silniki, więc konstruktorzy Nikona zaprezentowali wtedy, wzięli Nikona F3, przerobili go na F3AF, czyli zaimplementowali mu funkcję autofokusa, wstawili moduł autofokusa i skonstruowali do niego dwa obiektywy. Nikona 80 mm ze światłem 2,8 i Nikona 200 mm ze światłem 3,5. Te obiektywy podobno nawet działają, czyli ustawiają ostrość, ale nie jest to rewelacja. To jest tak, że początek lat, połowa lat 80. profesjonaliści uważali, że nie, autofokus, a po co? Po co? Przecież my sobie tak dobrze radzimy, ustawiając ostrość, że nam żaden autofokus nie jest naprawdę potrzebny. Po co komu autofokus? W związku z tym, a że obiektywy były drogie, sprzedawało się to słabo, więc ten projekt tak zaczął leżakować. O, to jest dobre określenie, leżakować. I to by było wszystko jeszcze nie najgorzej, gdyby nie Minolta. Minolta podłożyła wszystkim świnie i w roku 1985 zaprezentowała model 7000 AF. Prawdziwą, porządną lustrzankę autofokus. Ale oni poszli dalej. Pod koniec roku zaprezentowali jeszcze model 9000 AF, kierowany do profesjonalistów, a następnego roku na wiosnę dołożyli jeszcze 5000 AF, w związku z tym mieli przekrój wszystkiego. Dla amatora 5000, dla zaawansowanego amatora 7000 i dla profesjonalista 9000. A reszta patrzyła i mówiła: jej. Zgarnęli cały tort autofokusa, jaki był. Sprzedaż skoczyła im, okazało się, że wszyscy musimy coś zrobić. No i co mogli zrobić? Cześć Zorka. I wszyscy zaczęli w tym momencie nagle konstruować aparaty autofokus. Nikon oczywiście spojrzał, powiedział, no w sumie jakby popatrzeć, Zorka, cześć, jakby popatrzeć, to pomysł Minolty nie jest taki zły. W sumie dzięki temu, że mamy silnik jeden w korpusie, a w obiektywie nie ma silnika, tylko jest trochę przekładek, trybików, to te obiektywy wcale nie są dużo droższe od tych bez autofokusa. I to jest pomysł na to, żeby można było sprzedawać dobrze, tanio i swoje. W związku z tym wzięli najbliższy, jaki mieli korpus, czyli Nikona F301 i dołożyli do niego moduł autofokusa. Ten moduł został zmieniony troszeczkę, był projektowany na szybko. Podobno u Nikona były prace w tym czasie już na temat innego systemu, bo miał być zmieniony bagnet w ogóle. Kombinowali nad tym, jak rozwiązać, żeby zastosować większy trochę bagnet niż ten, co jest bagnet F. Ale tu już nie było czasu, więc wzięli szybko Nikona F301, dołożyli moduł, dołożyli mu, upchnęli tam w środek jeszcze ten silnik do autofokusa, obiektywy i już mieli Nikona 501 AF. No może przedstawmy Nikon 501 AF, rok 86, korpus. Znaczy, jej osobiście, jak spojrzałem na niego, to mi się skojarzyło, o, Nikon AF-A. Sterowanie bardzo podobne. Znaczy, ja nie miałem w ręce Nikona F301, który jest bliźniakiem. Nie różni się niczym za wyjątkiem autofokusa, czyli jak na niego patrzymy, to nie ma tu z przodu przełącznika autofokusa, a poza tym ma wszystko takie samo. Jak on, z tym ścięciem tu z boku takim charakterystycznym. Nikon 501 wyróżnia się spośród innych autofokusów tym, że nie ma żadnych wyświetlaczy. Tu jest klasyczne pokrętło, jak niektóre w tej chwili aparaty takie klasycznie wracające pokrętło, którym możemy przełączyć sobie tryby pracy aparatu.
i wróćmy go na automat i przełączniki, pokrętła, żadnego wyświetlacza czarnokrystalicznego. Nikon 501 charakteryzuje się tym, że nie ma naciągu ręcznego filmu. Został wbudowany tu w niego silnik do naciągu filmu, który może działać z prędkością 2,5 klatki na sekundę. To jeszcze zależy od tego, jak to się będzie nazywało? Zasilania, układu zasilania, bo tu jest w tym momencie jest układ na 4 paluszki, 4 baterie 3 AAA, ale może być też MB3, gdzie możemy włożyć 4 baterie AA, czyli większe i uzyskać większą moc, czyli większą szybkość. Przez to, że tu mamy baterie, trzeba by to odkręcić, żeby pokazać, no wiadomo, tu są baterie, to mocowanie statywowe, jak widać, z środka, które było wcześniej, przeszło na bok. Osobiście to, ja uważam, że to jest wada i jak mam do wyboru aparat, ja na to patrzę, ponieważ używam statywu. Aparat, który ma gniazdo zboczne, jest mniej stabilny na statywie i jest to wada, natomiast no, nie przesadzajmy, to nie jest wada dyskwalifikująca aparat, tak dobry aparat zwłaszcza. Do tego, co jeszcze go wyróżnia, korpus wykonany z poliwęglanu. To jest poliwęglan, czyli plastyku, ale nie, to nie jest plastyk, to jest poliwęglan. Twardy, solidny, porządny, przez co aparat, jak był szanowany, tak jak ten szanowany aparat, który był, wygląda bardzo ładnie do dzisiaj. Jeśli nie został popsuty, przez kogoś uderzony, rzucony o ziemię, to naprawdę kot mu nie zrzucił. To naprawdę aparat wygląda bardzo ładnie, bardzo dobrze i bardzo dobrze działa. To jest świetnie wykonany aparat. A co do niego jeszcze? Trzeba mówić, parametry techniczne podałem? Nie. Migawka sterowana elektronicznie z czasami od 1 sekundy do 1/2000 części sekundy, czasem B i synchronizacją z lampą błyskową na 1/125 część sekundy. 1/125 świadczy o tym, że aparat nie był kierowany do zawodowców, tylko był kierowany bardziej do amatorów, ale to tak wszystkie te aparaty, które wchodziły, to była średnia półka. Dopiero później budowali aparat droższy i tańszy. To ten był właśnie z tej średniej półki. Dzisiaj jakbym miał go porównać, to taka Alfa Sony A7. To jest dokładnie ta sama półka cenowa, ten sam odbiorca, do którego jest kierowany aparat i te same możliwości aparatu, które są. Możliwości wszystkie podstawowe, tryb automatyczny, priorytet przysłony, priorytet czasu, tryb automatyczny, tryb manualny, jak najbardziej. Możliwość pracy ciągłej i pracy ciągłych zdjęć pojedynczych. Autofokus możemy go wyłączyć, włączyć go na ciągły, kiedy on będzie po prostu cały czas śledził wszystkie obiekty, albo na pojedynczy. Możemy włączyć mu, żeby piszczał jak chcemy, ale możemy bardzo łatwo wyłączyć to, żeby nie piszczał jak kogoś denerwuje, tak jak mnie na przykład, za co bardzo go lubię. Sterowanie, no tak jak sterowanie w wszystkich Nikonach, jeśli chcesz użyć priorytetu przysłony, to przysłonę ustawiać na obiektywie, a aparat ci dobierze do tego czas właściwy. To jest tak, że jeśli lubisz przeskakiwać pomiędzy priorytetem czasu, priorytetem przysłony, to rozwiązanie w Nikonach nie jest najszczęśliwsze, ale tak jak ja, gdzie ja przeważnie używam priorytetu przysłony, to mi to naprawdę w ogóle nie przeszkadza. Informacje, które są w wizjerze w środku, nie rozpieszcza. Uczciwie, nie rozpieszcza. W porównaniu do Minolty 7000, która pokazuje nam wszystko, on pokazuje tylko czas, który będzie użyty. Klasycznie z prawej strony, tak było zależą, w ogóle aparat jest klasycznie zrobiony. Oraz autofokus, czyli czy mamy, w którą stronę powinniśmy obracać ostrością, albo że on już w ogóle nie widzi możliwości ustawienia ostrości, albo że jest ustawiona. Ale to jest tak, że jeśli ja fotografowałem w trybie priorytetu przysłony, to tak patrzyłem, mam przysłonę 8, podnoszę, kotek. Kotek. 1/30 na kotku. I on mi pokazuje. Ja nie mam jeszcze takiej sklerozy, żebym nie pamiętał, jaką miałem przysłonę. Plus w momencie, kiedy ja mam ustawioną 8, a chcę zmienić, to ja wiem, że przeskakuję o 1 przy tym obiektywie i mam 5,6. Przeskakuję tu w drugą stronę o 1, znaczy dobrze, o 1 i mam 11. I ja to czuję, jeśli robisz swoim sprzętem przez jakiś czas. To nie jest mój sprzęt. Mówiłem.
że to jest pożyczony aparat pana Mirosława. Panie Mirosławie, bardzo dziękuję za pożyczenie mi tego wspaniałego aparatu. Nie ukrywajmy, bardzo dobrego aparatu. Ludzie narzekają na jego autofokus. Tak, okej, oczywiście. To jest pierwsza generacja autofokusa Nikona. Pierwsza, ponieważ już każdy następny, czyli Nikon F401 z 87 roku, czy następny F801 z 88 roku, to była już druga generacja autofokusa, szybsza. Oczywiście. Jeśli wezmę swoją ulubiony przeze mnie 601, czyli drugą generację, to jest zdecydowanie szybszy od niego. Jeśli wezmę, to jest tak, że różnie mówią, jeśli ja wezmę Minolta 7000, to uważam, że Minolta jest szybsza od tego Nikona, przynajmniej w warunkach, znaczy w każdych warunkach, bo jak jest trochę ciemniej, to on w ogóle zaczyna się gubić. Ale to była pierwsza generacja i to jest jedyny korpus autofokus Nikona pierwszej generacji. Natomiast co w nim jest fajnego? Jeśli tamte ustawienia ostrości, te wskaźniki są na tyle wygodne, że jeśli mu podepnę bezautofokusowy, czyli manualny obiektyw, to ostrzy się nim naprawdę bardzo. On pokazuje, w którą stronę należy obracać pierścieniem i to działa świetnie. Naprawdę działa bardzo dobrze. Biorę te przysłony, automatycznie do czasu. Ja mogę nim robić zdjęcia każdym obiektywem starszym, który mi wpadnie w ręce i który będę mógł robić. To jest tak, że przy okazji, mówiąc o obiektywach, warto wspomnieć o tym, że nie każdym nowym, najnowszym obiektywem zrobię nim zdjęcia. Nie będzie działała stabilizacja optyczna, stabilizacja obiektywów, ale też niektóre te najnowsze obiektywy nie będą chciały z nim współpracować, czyli nie będą mierzyły czasu. Ale kompatybilność obiektywów Nikona to jest całkiem oddzielna sprawa i to nie dla mnie, tylko to musiałby robić Nikonowiec, nie osoba, która robi zdjęcia różnymi sprzętami i w sumie do każdego ma podobne podejście. To o kompatybilności obiektywów, jak Cię interesuje, to trzeba poszukać jakiegoś specjalisty, nikonowca, który powie Ci dokładnie, który obiektyw do którego korpusu pasuje. Aczkolwiek warto wspomnieć, że do tego korpusu pasują obiektywy od Nikona F3AF. Jest to jeden z 3 aparatów Nikona, jakiekolwiek istnieją, do których te dwa obiektywy, które zostały stworzone do Nikona F3AF pasują, czyli do Nikona F3AF, do Nikona F4 i do Nikona F501. Nikon F501 w Stanach sprzedawany był jako N2020, czy jak spotkasz Nikona N2020, to jest dokładnie F501. Jeśli spotkasz Nikona N2000, to jest to F301. Aparaty niczym się nie różniące. Co do obiektywu, którym robiłem do zdjęcia, używałem 28-85 Nikona, pierwsza wersja. To jest bardzo dobry obiektyw. Zdjęcie, które widzimy tu za mną, ja je powiększę, zostało zrobione dokładnie tym obiektywem. On posiada oprócz zooma, posiada jeszcze funkcję makro. Naciskamy guziczek, przekręcamy troszeczkę dalej i mamy funkcję makro. I dzięki tej funkcji makro to zdjęcie zostało zrobione, ponieważ wtedy tło inaczej zaczyna pracować, inaczej pokazuje to wszystko z tyłu. Sam obiektyw, jeśli już o nim mówię, jest kontrastowy, ostry, co pokażą zdjęcia, które na koniec filmu wrzucę, bo wrzucę zdjęcia, które wykonałem dokładnie tym zestawem, czyli tym Nikonem F501 z tym obiektywem i całkiem przyzwoity pod światło. Nie jest rewelacyjny, ale jest całkiem przyzwoity pod światło. Ogólnie to jest tak, że moje wrażenie z fotografowania tym aparatem bardzo przyjemne. To jest tak, że fotografując różnymi aparatami mam różne odczucia, czasami lepsze, czasami gorsze. Z nim się robi zdjęcia przyjemnie. Ustawiam ostrość, mam ten autofokus. To jest tak, że czasami trzeba było ten autofokus popchnąć 2 razy. Dobra, i jeszcze, i teraz było dobre ustawienie ostrości. I zrobić zdjęcie. I bardzo często pojechałem, że dobra, tak, zrobiłeś, poprawiłeś, zrobiłeś, poprawiłeś,
zrób zdjęcie. Nie robiłem zdjęć seryjnych, chociaż możemy go przyłączyć na zdjęcia seryjne. Przełącznik od włączenia jest dziwny, bo trzeba go podnieść i przekręcić, co jest bardzo dziwne. Natomiast to jest tyle, co on robi. To, co posiada, to jest włącznik, jeszcze tutaj możemy włączyć mu dźwięk. Ustawmy na kotka. Ładnie słychać, że ustawi ostrość, ale co jest najważniejsze w takim aparacie, można go bardzo łatwo wyłączyć i nie piszczy mi dla osób, które nie lubią piszczenia. Aparat, mówiąc jeszcze, ja mówiłem o wbudowanym silniku, który przewija 2,5 klatki na sekundę i tak dalej. Jest to aparat, który posiada automatyczne ładowanie filmu. Podobno jest to pierwszy na świecie aparat z automatycznym ładowaniem filmu, ale ja tego nie sprawdzałem do końca. Tu jest czerwona kreseczka. Wkładam negatyw, zamykam, naciskam spust. Słyszeliście, on sam odbębnił później następne zdjęcia, czyli zrobił, przewinął film, wciągnął i powiedział, że jestem gotowy do robienia zdjęć. Zwijanie filmu trzeba nacisnąć, najpierw przesunąć dźwignię, później nacisnąć i zablokować i ręcznie zwinąć film. Jeszcze nie ma silnika w drugą stronę zwijania filmu. Po skończeniu naciskamy raz i po pierwszym kliknięciu odskakują te ząbki od zwijania powrotnego. Mamy jeszcze kontrolę przewijania filmu, czyli możemy w każdej chwili sprawdzić, czy on naprawdę nam przewija film i widzimy, że nam przewija film. Czyta kody DX-u, ale mamy też możliwość ręcznego ustawienia czułości, co jest bardzo ważne, zwłaszcza jeśli chcemy coś pokombinować z czułością naszego negatywu. On ma czułości do 3200, które możemy ręcznie ustawić, a w DX-ie chyba do 4000, jeśli dobrze pamiętam. Sam aparat, blokada ekspozycji jeszcze oczywiście. Sam aparat obsługuje się naprawdę bardzo wygodnie. Jeśli trafi Ci się możliwość kupienia takiego Nikona F501, nie będziesz żałował. Nawet jeśli okaże się, że w sumie to ja nie wiem, czy tym autofokusa będę używał, czy nie, to możesz go w krawsze, można autofokus wyłączyć i mieć z niego zrobiony F301 i mieć naprawdę świetny aparat do robienia zdjęć. Wiem, zawsze można powiedzieć 801 jest lepsza, czy 601 jest lepsza, czy 401 jest inna, bo jest inna i ma lepszy autofokus, ale nie ma nic, co by było pierwsze przed F501. To jest legendarny Nikon. Pierwsza prawdziwa lustrzanka autofokus Nikona, dostępna dla ludzi, dlatego warta tym, żeby się nią zainteresować i warta tym, żeby nią porobić zdjęcia. Także zachęcam do takiego bardzo dobrego Nikona. Dziękuję jeszcze raz za pożyczenie mi tego aparatu. Dziękuję Tobie za obejrzenie filmu, za poświęcony czas. Zapraszam jeszcze do obejrzenia galerii i do zobaczenia